Uwielbiam thrashowe granie w starym stylu, a jeżeli jest podbite nowoczesnym brzmieniem, to w ogóle ta muzyka zyskuje moc i potęgę, a jeżeli grają ją klasycy gatunku, to w ogóle nie mam pytań i nic mi więcej nie potrzeba. Dlatego na dzisiejszy odcinek wybrałem Destruction All Hell Breaks Loose. Destruction powstają w 1982 w Niemczech, w Weil am Rhein, czy jak to się tam czyta, jeszcze pod nazwą Night Demon. W 1984 ukazuje się mini-album pod tytułem Sentence of Death, zaś w 1985 debiut, czyli Infernal Overkill. Wraz z Creata i Sodom stanowią wielką trójcę niemieckiego thrash metalu. All Hell Breaks Loose ukazuje się na rynku w 2000 roku. Zespół kazał czekać 10 lat na kolejne wydawnictwo. W ogóle nie było pewne, czy zespół przetrwa tamtą dekadę. Na szczęście im się udało. Na szczęście dla fanów. Album kipi energią, brutalnością, zadaje cios za ciosem. Tak jak powinien wyglądać prawdziwy album thrashowy. Album przedstawia muzykę intensywną i energetyczną, z ostrymi riffami gitarowymi, które na pewno skopią wam tyłki. Jest również osadzony we thrashu lat 80., czyli w stylu, który chłopaki wypracowali przez lata. W muzyce rzeczywiście czuć korzenie takiego grania i chęć podzielenia się nimi ze słuchaczami. To nie są jakieś nowomodne, thrashopodobne bzdury. To jest udowodnienie nam, fanom, w jaki sposób taką muzykę powinno się grać. Riffy brzmią złowieszczo, są dosyć intensywne, refreny chwytliwe i śpiewne, produkcja brudna, ale nowoczesna i wyraźna. Trzeba przyznać, że przy takiej muzyce ta produkcja nie może być zbyt klarowna, żeby muzyka miała swoją siłę przekazu. Tutaj udało się producentowi znaleźć ten świetny balans, czyli złoty środek. Wokale Shimmera są nadal chropowate i surowe, jednak w porównaniu do tych nagranych w latach 80. według mnie brzmią bardziej energetycznie i żywo. W zasadzie muzyka jest dość bujająca i w tym rytmie hej do przodu znalazły się dość agresywne solówki. Czyli wszystko jest na swoim miejscu, tak jak powinno być. Na płycie znalazło się 12 niszczycielskich kompozycji o średniej długości trwania około 4 minut. Płyta jest równa i selektywna, więc świetnie spędza się przy niej czas, na przykład jedząc krwistego steaka. Dla fanów takiej muzy, czyli oldschoolowego thrash metalu, to pozycja wręcz obowiązkowa. Zważając na trendy, które wtedy panowały w muzyce, czyli jakieś rap metale i new metale, oni się temu nie poddali i robili to, w co wierzyli. I za to należy im się wielki szacunek. To posłuchajmy teraz fragmentów tej płyty Destrukcji. Album rozpoczyna się bardzo ciekawym gitarowym intro, którego nie powstydziłby się żaden zespół grający nawet rocka progresywnego. Następnie przeradza się on The Final Countdown. Jest to taka perełka thrash metalu z ostrymi riffami, ukazująca moc drzemiącą w tej muzyce, z ciekawym refrenem i fajną solówką. Tekst zaś opowiada o krwawej zemście na ludziach tworzących prawo, którego niestety musimy przestrzegać. W utworze World Domination of Pain fajnie przygrywa sobie basik, a wtórują mu ciekawe riffy gitarowe oraz wściekły wokal. Tekst zaś opowiada o upadku ludzkości, która jest spowodowana przyjściem Antychrysta. Total Disaster 2000 to ich największy hicior. Kawałek Potęga, który ma wielką thrashową moc i jest jednym z tych najbardziej spektakularnych utworów ever. Tekst zaś opowiada o zrodzonym w piekle, który przyszedł siać zniszczenie. Kingdom of Damnation ma bardzo fajne połamane riffy i efekt, jakby zostały przepuszczone przez długą rurę, wszystko tak jakby faluje. Do tego wściekły wokal i powiem wam, że tak właśnie powinien wyglądać prawdziwy metalowy kawałek. Zapraszam was teraz do obejrzenia fragmentu koncertu Destruction, który odbył się w warszawskiej Proximie w październiku 2023. Była potężna, piekielna dewastacja umysłów.
Tradycyjnie rzut okiem na okładkę i wkładkę. Muszę się przyznać, że okładka według mnie jest świetna. Widać na niej tę fraszową dzikość i wściekłość. Twarze trzech muzyków zespolone w jedną. W głowę powbijane są gwoździe, gdzieniegdzie przez skórę prześwituje czaszka, jakieś cycki i tatuaże, druty i do tego cygaro. W tle zaś obraz piekła. Cover ten robi wrażenie. Na górze logo Destruction, a z boku żółty tytuł albumu. Wkładka jest bardzo ciekawa, podzielona na 9 łamów. Z jednej strony mamy teksty do utworów, podziękowania, zdjęcia oraz informacje, gdzie i kiedy płyta została nagrana. Na stronie drugiej jest to jakby plakat z logiem Destruction po środku i całym fotostory zespołu z różnych lat działalności. Na czarnej płycie CD w konwencji czarno-białej jest wytłoczona okładka oraz logotyp Destruction i tytuł płyty oraz logo Nuclear Blast. Na stronie zamykającej pudełko jest logo Destruction, foto chłopaków w piekielnych ogniach oraz tytuły utworów oraz logo Nuclear Blast. Wiecie co, tu nie ma się nad czym rozwodzić. Chłopaki, a w zasadzie dojrzali mężczyźni, nagrali pełen energii album, jakby mieli po 20 lat. Nie wysilali się na zbytnie eksperymenty. Oni są thrasherami z prawdziwego zdarzenia i niech już tak pozostanie. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!